Namaste wszystkim. Słychać mnie? Dobrze? Muszę potwierdzenie mieć? Jest ok, bardzo fajnie. Więc kolejny tydzień. Mam nadzieję, że wasz uśmiech wewnętrzny wciąż wzrasta. Tak jak u Blkds, po tym jak poznał z tą ścieżkę. I dzisiaj mamy temat, w którym dowiemy się różnych rzeczy, taką, jak widzicie z reklamy, mapę życia duchowego. Tytuł wykładu naszego live'a to Zbawienie, Nirwana czy Związek z Bogiem. Cel duchowego rozwoju. Także już w tej chwili zapraszamy Blkds. Blkds, please welcome. Namaste, Bogiem Cel. Thank you for inviting me. Please accept this garland. All right, thank you very much. Haribol. Well, welcome. Oh. Thank you very much for coming. Thank you. So what are we going to do? We're going to have a talk about some very important subject. That's what we're going to do. Więc co takiego będziemy robić? No, będziemy mieli rozmowę na temat bardzo ważnego tematu. So I thank everybody who's made the decision to join us today. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy podjęli decyzję, aby dzisiaj do nas dołączyć. You know, I say this often, but we all have to make decisions constantly. Często to mówię, ale każdy z nas musi nieustannie podejmować decyzje. And in most cases, we don't make the best decision we could for ourselves. I najczęściej nie podejmujemy najlepszych decyzji dotyczących nas. The true self. Naszego prawdziwego ja. So therefore we do things that aren't the best for the true self. Dlatego robimy też rzeczy, które nie są dobre dla nas, tylko prawdziwego ja. But making the decision to come to these programs, to hear this knowledge, to engage in these meditations, I can tell you that's a wonderful decision. Ale decyzja, aby przychodzić tutaj, słuchać na te tematy, mogę wam powiedzieć, że to jest wspaniała decyzja. So congratulations. Więc gratuluję wam. All right, so we don't have much time as always, and we better get going with what we're going to do. Nie mamy zbyt wiele czasu, jak zwykle, więc lepiej zajmijmy się tym, co jest do roboty. So the first thing is always to offer our respectful obeisances to our spiritual masters, Siddha Swarupananda Paramahamsa and Srila Bhaktivedanta Swami. Więc pierwszą rzeczą, którą robimy, to składamy nasze wyrazy szacunku naszym mistrzom duchowym, Siddha Swarupanandzie Paramahamsie i Srila Bhaktivedancie Swamiemu. Now, as in all our programs, we're going to begin with our Gauranga breathing meditation. Jak każdy z naszych programów rozpoczniemy medytacją z Gaurangą. To help us relax, to help us understand the presentation more easily, and to either practice it or learn it and then continue to practice. I aby bardziej się rozluźnić, lepiej zrozumieć temat i aby już praktykować, czy też może nauczyć się i praktykować tę medytację w przyszłości. So, the type of meditation we'll be doing is mantra meditation. Więc ten rodzaj medytacji, który użyjemy, jest to medytacja z mantrą. We speak from the platform of Bhakti Yoga, and in Bhakti Yoga, mantra meditation is the most frequently used. Mówimy z platformy Bhakti Yogi i w procesie Bhakti Yogi medytacja z mantrą jest najczęściej używana. The mantras, being spiritual sound vibrations, have wonderful spiritual power to cleanse us, to purify us, to calm us, etc. Mantry, te transcendentalne wibracje mają wspaniałą moc, aby oczyścić nas, uspokoić, odprężyć, dać nam moc samym. But we have to arrange our lives to make it so we come in contact with this transcendental sound. Ale musimy tak zaaranżować swoje życie, abyśmy wchodzili w kontakt z tymi transcendentalnymi dźwiękami. The mantra is Gauranga. Mantra, której użyjemy, to Gauranga.
We'll divide it into 4 syllables. Go, ra, anga. Podzielimy ją na 4 sylaby. Go, ra, anga. You see it on the screen. Widzicie to na ekranie. First, we inhale through the nose slowly and gently, but also very deeply. Najpierw wdychamy przez nos, powoli, spokojnie, ale bardzo głęboko. And as we inhale silently in the mind, we chant Go, Ra, Anga. I podczas gdy wprowadzamy powietrze, wdychamy, wtedy w umyśle intonujemy go, ra, anga. Softly and gently. Delikatnie, miękko. When the body fills with air, we begin to exhale, and out loud we chant. Po tym jak ciało wypełni się powietrzem, następuje wydech i wtedy na głos intonujemy. Go, Ra, Anga. And then we repeat. I to powtarzamy. Before we begin, we want to relax. Zanim rozpoczniemy, chcemy rozluźnić się. The face, the neck, the shoulders, the chest, and the mind. Naszą twarz, szyję, ramiona, klatkę piersiową i umysł. To help us relax, we take in a big breath and let it out through the nose. Aby pomóc nam w tym, weźmiemy głęboki wdech poprzez nos i wydychniemy powietrze. And let all worries and troubles and everything go away with that breath. I niech wszystkie niepokoje, kłopoty, wszystkie te rzeczy odejdą z tym wydechem. While we do the meditation, we want to listen closely to the sound and also put the mind on the sound. Podczas medytacji chcemy uważnie słuchać dźwięku i skupić swój umysł na dźwięku. Meditate on the sound. Medytować nad dźwiękiem. Okay. Now, while we do the meditation, I suggest everyone close their eyes. Podczas tej medytacji sugeruję, aby wszyscy zamknęli oczy. It helps us to relax more deeply and prevents distraction. Pomoże nam to w głębszej medytacji i zapobieże rozproszeniom. When we finish the meditation, just sit quietly for a few moments, eyes remaining closed, and feel the effect. Po zakończeniu medytacji jeszcze będziemy siedzieli przez chwilę w ciszy z zamkniętymi oczami i odczuwali efekt. All right, everybody get comfortable. Wszyscy usiądźcie sobie wygodnie. Just follow my guidance. Podążajcie po prostu za moimi wskazówkami. Everybody take a big breath, let it out, and relax. Każdy bierze głęboki wdech, wypuszcza powietrze i relaksuje się. Now, very slowly, gently, and deeply inhale and chant Go Runga in the mind. Teraz bardzo powoli, delikatnie i głęboko wdychamy powietrze i intonujemy Gauranga w umyśle.
Gora Anga. Gora
Two more times. Jeszcze 2 razy. Haribol. Haribol. So you can see this is very easy meditation to do, and also it's very effective. Więc sami widzicie, że jest to bardzo łatwa medytacja i równocześnie bardzo efektywna. And extremely relaxing. I ekstremalnie relaksująca. So add it to your life. Więc dodajcie to do swojego życia. Early mornings, just before bed, or of course anytime. O poranku, czy kiedy idziecie spać, czy kiedykolwiek. All right, so all the information I present is based on the teaching of the Vedic scriptures. Wszystkie informacje, które przekazane, są oparte o nauki wedyjskie. The most ancient of all scriptures written down 5,000 years ago. Najbardziej starożytne pisma spisane około 5000 lat temu. But this eternal knowledge has been passed down since time immemorable through a line of perfect teachers known as a disciplic succession or parampara. Ale ta wieczna wiedza jest przekazywana od czasów niepamiętnych ustnie poprzez doskonałych nauczycieli w linii sukcesji zwanej parampara. This keeps the truth pure. To zachowuje prawdę w czystości. And we're in the parampara known as the Brahma Sampradaya and feel very fortunate to receive our knowledge through this lineage. My przynależymy do linii z Brahma Sampradaya i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że otrzymujemy wiedzę w tej linii. This being said, this is not my opinion. Mówiąc to, nie jest to moja opinia. I'm just passing on this eternal science. Po prostu przekazuję tą wieczną naukę. So our topic today is salvation, nirvana, or relationship with God. Więc tematem naszego dzisiejszego spotkania jest zbawienie, nirwana czy związek z Bogiem. The purpose of spiritual development. Cel duchowego rozwoju. So, very important topic. Bardzo ważny temat. But for any of this to make sense, we have to understand that we are not our material bodies. Ale aby cokolwiek z tych rzeczy miały sens, to najpierw musimy zrozumieć, że nie jesteśmy naszymi materialnymi ciałami. Unfortunately,
we identify with our body and think this is who we are. Na nieszczęście identyfikujemy się z tymi ciałami i myślimy, że to jest to, kim jestem. I'm male, I'm female, I'm Polish, I'm American, I belong to this family, and it goes on and on. Jestem mężczyzną, kobietą, Polakiem, Amerykaninem, należę do tej czy innej rodziny i tak dalej. This is our temporary material identity. To jest nasza tymczasowa, materialna tożsamość. Now, we also have a subtle body, the mental body. Również posiadamy ciało subtelne, mentalne. It's the body of desires and feelings and sentiments. Jest to ciało pragnień, uczuć, sentymentów. And we often identify with the mental body. I często identyfikujemy się z ciałem mentalnym. I am my desires, for instance. Na przykład ja jestem swoimi pragnieniami. But again, this is not true. Ale ponownie, i to nie jest prawdą. This is another material covering. To jest kolejne materialne pokrycie. Covering us, the spirit soul. Pokrywa nas, duszę. Our two bodies are material energy. We are spiritual energy. Nasze dwa ciała to materialna energia, a my jesteśmy energią duchową. A tiny spark of spiritual energy. Maleńką iskierką duchowej energii. Our bodies being material are temporary. Nasze ciały, będąc materialne, są tymczasowe. But we, being spirit, are eternal. Ale my, będąc duchem, jesteśmy wieczni. So here we are, an eternal person in a temporary body. I oto proszę, my, wieczna dusza, zajmujemy tymczasowe materialne ciało. All matter is dead. Cała materia jest martwa. All spirit is living. Cały duch jest żywy. So we are the living person, the living spark inside this material body. Więc my jesteśmy żywą osobą, żywą iskierką w tym materialnym ciele. At death, what happens? Co się dzieje w momencie śmierci? We leave the body. Opuszczamy ciało. That's why the body is no longer, quote, alive. It can't do anything, falls on the floor. Dlatego ciało już nie może zrobić nic, już nie jest dłużej, w cudzysłowie, żywe, nie potrafi nawet siedzieć, upada na podłogę. Yes, we are the life force in the body. Tak, my jesteśmy siłą życia wewnątrz ciała. That's why we know our true identity as being spirit soul. Dlatego wiemy, że nasza prawdziwa tożsamość to duchowa dusza. Spirit meaning spiritual in essence, soul meaning this individual spiritual spark that we eternally are. Duchowy oznacza, że mamy duchową naturę, a dusza oznacza, że jesteśmy wieczną, duchową osobą, którą wiecznie jesteśmy. And we further learn we're part and parcel of the supreme soul. I dalej dowiadujemy się, że jesteśmy cząstką duszy najwyższej. There is a supreme soul from which we all come. Istnieje dusza najwyższa, od której wszyscy pochodzimy. So we are known as the Atma, and the supreme soul is the Paramatma. Więc my znani jesteśmy jako Atma, a dusza najwyższa jako Paramatma. This is true for every living entity. Jest to prawdą dla każdej żywej istoty. And it's eternally true. It never changes. Jest to wiecznie prawdą i nigdy się nie zmienia. So this is our absolute eternal identity. Więc to jest nasza tożsamość wieczna i aktualna, rzeczywista. So knowing this, then our topic makes some sense. Więc wiedząc te rzeczy, nasz temat jakiś sens ma. See, there's different, let's say, spiritual beliefs or religious faiths. Jest wiele, powiedzmy, duchowych wiar czy religii. Spiritual systems. Systemów duchowych. And they have different goals. I mają one różne cele. And their philosophies teach that this is the ultimate perfection. This is the goal. Ich
filozofie nauczają, że to jest ostateczna doskonałość i że to jest celem. Some teach salvation, some teach nirvana, some teach relationship with God. Niektóre nauczają wyzwolenia, niektóre nirwany, a niektóre związku z Bogiem. They say that's the purpose. I oni mówią, że to jest celem. So which one is the correct one, or which one is the highest one, which one is the most complete? Więc który z nich jest rzeczywiście ostatecznym, czy najbardziej pełnym? Now, like I said, unless we recognize we're spirit souls, then these kind of philosophies have no meaning. I tak jak mówiłem, że dopóki nie zdamy sobie sprawy, że jesteśmy duszą, to wtedy te filozofie nie mają żadnego znaczenia. Because it's referring to something after death. Ponieważ odnosi się to do czegoś, co jest po śmierci. So, again, if I think I am the material body, Więc ponownie, gdy myślę, że to ja jestem materialnym ciałem, which is an atheistic philosophy, co jest ateistyczną filozofią, then when the body dies, which is inevitable, that's the end. więc gdy ciało umiera, co jest nieuniknione, wtedy jest to koniec. So this material person that I identify as, is born, my life begins, I begin, and when I die, I end. Więc ja, te materialna jaźń, materialne ciało, rodzę się, potem żyję i umieram. So there was nothing before and nothing after. Więc niczego nie było przedtem i niczego nie będzie później. So all this salvation, nirvana, and so on, that doesn't even exist, because what are you talking about? There's nothing after death. Więc całe te wyzwolenie, nirwana i wszystkie te tematy, one po prostu w ogóle mnie nie dotyczą, ponieważ nie ma niczego po śmierci. But since time immemorable, mankind has been contemplating, talking about, and many times speculating on the hereafter. Ale od czasów niepamiętnych człowieczeństwo kontemplowało, rozważało, czasami spekulowało niejednokrotnie po tym, co będzie po śmierci. Now, if a person is following scripture, then it is clearly evident there is a hereafter. A gdy ktoś podąża za pismami świętymi, to wtedy jest tam ewidentny dowód na to, że jest coś później. Now, the salvationists, they actually adhere to the teaching that we have one journey through a material body, material life. Zwolennikami wyzwolenia dodają do tych nauk, że mamy tylko taką jedną podróż poprzez materialne życie, to ciało. That we started at conception. Że rozpoczęło się nasze życie w momencie poczęcia. We will have this one lifetime. Mamy to jedno życie. And if we get it right, so to speak, if we follow the rules, if we are good people, we don't commit sin, and so on and so on. There's a whole philosophy there. Then after this life, we will go to a good place. Po tym, jeżeli w trakcie tego życia będziemy dobrzy, nie będziemy popełniać grzechów, będziemy dobrymi ludźmi i tak dalej, to wtedy po opuszczeniu tego ciała udamy się do miejsca dobrego. But if we don't get it right, if we don't follow the right teaching, if we do commit sinful activity and so on, then we'll go to a bad place. Ale jeżeli nie zrobimy tego w prawidłowy sposób, podążamy nieprawidłowymi naukami, robimy czy popełniamy grzechy i tak dalej, to udamy się do niedobrego miejsca. The good place is where we will go in our, there's all kinds of ideas, but in our present form, but it won't be like here, it'll be in a heaven-like
situation where I can just be free of pain, free of suffering, free of anxiety, and enjoy. Te dobre miejsce, to oczywiście są różne spekulacje, ale powiedzmy, będzie to taka sytuacja, jaką mam tu i teraz, będąc w tym ciele, tylko że te miejsce będzie takim niebiańskim miejscem, w którym będę wolny od wszelkich niepokojów, nieszczęść i tak dalej. So it'll be like it is here without all the trouble, without all the problems, without all the pain, without all the fears. I będzie to tak, jak tutaj jest, tylko bez kłopotów, bez bólów, bez obaw, lęków i tak dalej. The sufferings physically and mentally. Nie będzie tych cierpień fizycznych i mentalnych. Heaven. Będzie to niebo. And I can be with my loved ones that are here now. I can be with them in heaven. Z tymi ukochanymi, z którymi przebywam tutaj teraz na ziemi, będę potem w niebie. And the other scenario is I go to hell A drugi scenariusz to taki, że udam się do piekła, because I've been a bad person. bo byłem złą osobą. I've been sinful. I've been evil. Byłem grzeszny, zły. I've done bad things, Zrobiłem złe rzeczy. made other people suffer, Spowodowałem, że ludzie cierpieli. engaged in all kinds of sinful activities. Angażowałem się we wszelkiego rodzaju grzeszne czynności. And so therefore, because of this, I have to go to hell where I suffer eternally. Dlatego, z tego powodu, muszę udać się do piekła, w którym będę cierpiał wiecznie. And it's depicted as a place of fire and hell and brimstone. Jest to opisane jako miejsce piekielne, ogień i wszelkie cierpienia. A lake of fire. There's all kinds of descriptive ways that it's presented. Jest to ocean ognia, czy jezioro ognia. Różne opisy tego miejsca są. So the salvation idea is be good, don't do this, don't do that, follow this, follow that, so you'll be saved from this eternal suffering. Więc ideą wyzwoleńców, tych, którzy są filozofi chcą wyzwolenia, mówią: nie rób tego, rób to, podążaj za tym, nie podążaj za tym i wtedy unikniesz tego miejsca cierpienia. The salvationist philosophy. Jest to filozofia zainteresowanych wyzwoleniem. And we've all heard this. I wszyscy o tym słyszeliśmy. You see. And then you have the next one, Nirwana. Następnym jest Nirwana. The people who usually embrace this philosophy Ci, którzy have the understanding that we are eternal personalities. Ci, którzy są zwolennikami tego zrozumienia, wierzą w to, że jesteśmy wiecznymi istotami. On some levels of understanding, there's different ways that they present it or understand it, but the idea is after we leave this body, there is a future life. Jest na różne sposoby przedstawiają to zrozumienie, ale ideą jest to, że po zakończeniu tego życia jest życie przyszłe. Right now, we're on this wheel of birth and death known as samsara. W tej chwili znajdujemy się w tym kole narodzin i śmierci zwanym samsara. So we live our life as we do. We create results from our actions called karma. Więc żyjemy tak, jak żyjemy, kreujemy rezultaty naszych aktywności nazywanymi karma. Some good karma, some bad karma. Jest to dobra karma, zła karma. And therefore, in our next life, we will have to experience the results of our karma. Dlatego w naszym przyszłym życiu doświadczamy rezultatów naszej karmy obecnej. So we might have a good future material life next time, where we have a lot of material enjoyment and facility and good health and beauty and whatever. I możemy cieszyć się dobrym życiem w przyszłości, kiedy mamy wszelkiego rodzaju udogodnienia do zadowalania się, mamy piękno, bogactwa i tak dalej.
Or if we've created a lot of bad karma, then we'll have to have a lot of suffering next time. A jeżeli wytworzyliśmy wiele złej karmy, no to wtedy w przyszłym życiu będziemy odbierali wiele cierpień. We're working off our karma, either good or bad. Więc wypracowujemy sobie tą karmę, zarówno dobrą, jak i złą. But it keeps us on the wheel of birth and death. Ale ona utrzymuje nas w kole narodzin i śmierci. To get results, we have to, to get results, we have to take another birth. Aby przyjąć te rezultaty, musimy przyjąć kolejne narodziny. And both of these teachings recognize that the material world is a difficult place. I obydwie z tych nauk rozpoznają, że ten świat materialny jest trudnym miejscem. Not where the spirit soul belongs. Nie tu przynależy dusza. So really nirvana is also a type of salvationist teaching. Więc nirwana jest również rodzajem takich nauk o wyzwoleniu. Save me from future suffering. Ocal mnie od przyszłych cierpień. So there's two general, let's say, faith systems that perceive this nirvana concept. Są dwa, powiedzmy, systemy wiary, które podążają czy dążą do tego stanu nirwana. See, there's the Buddhist idea, Jest idea buddystów, and then there's those who follow one aspect of the Vedic teaching. They're known amongst people who don't have much understanding as the Hindus. i jest też druga grupa, która podąża za jednym z aspektów nauki wedyjskiej. Są znani przez tych, którzy nie mają zbyt dużo wiedzy, jako Hindusi Or the Jains. czy dżini. It's another belief system in places where the Vedic teachings are common. Jest to kolejny system wierzeń, w którym system wedyjski jest popularny. See, and actually they're quite different in one way, but the same in reality. I one w pewnym sensie wyglądają różnie, ale w rzeczywistości są tym samym. So we don't call the people who follow this idea, Hindus or Jains. We call them impersonalist. Więc my nazywamy tych ludzi, którzy są zwolennikami właśnie tego hinduizmu czy dżinizmu, nazywamy ich impersonalistami. Meaning they don't really accept a supreme personality. Co oznacza, że tak naprawdę nie akceptują oni istnienia najwyższej osoby. They accept a supreme energy. Akceptują najwyższą energię, Supreme spiritual force. najwyższą duchową siłę, Which is not a personality, it's just an impersonal force. która nie jest osobą, jest bezosobową siłą. All spiritual energy is effulgent. Cała duchowa energia jest jaśniejąca. Just like the spirit soul that we are. We are effulgent. That's why a live body, meaning a person inside the body, has a radiance. Tak jak my, dusza, również jesteśmy jaśniejący i osoba w żywym ciele ma taki blask bijący. Called an aura. Nazywane jest to aura. When the soul leaves the body no longer emanates that light or that radiance. Gdy dusza odchodzi z ciała, to ciało już więcej nie emanuje tego blasku. See, if you can't see it anywhere else, you can see it in the eyes. Jeżeli nie widzicie tego nigdzie indziej, to zobaczycie, dostrzeżecie to w oczach. If you've been present where a soul left a material body, Gdy byliście obecni w miejscu, gdzie dusza opuszczała materialne ciało, the body could have been that of a dog or a cat or a human. to ciało mogłoby być psa, kota czy człowieka. If you've been observing the eyes, at the moment the soul leaves, the eyes go blank. The light goes out.
Gdy widzicie, jesteście tam w tym momencie, gdy ta dusza odchodzi z tego ciała, to widzicie, że oczy zamieniają się w takie matowe, bez światła. There's a saying, the eyes are the windows to the soul. Jest takie powiedzenie, że oczy są zwierciadłem duszy. And in one sense, this is true. I to jest w pewnym sensie prawda. You can see it. I mean, there's just the lights go out. Po prostu widzisz to, nagle to światło zgasło. So the point is, spirit is effulgent. Więc punktem jest to, że duch jest jaśniejący. So this supreme Brahman, it's called, or this, supreme spiritual force is effulgent. It's a giant effulgence. Więc punktem jest to, że ten najwyższy Brahman, to najwyższe światło, czy ta siła duchowa, to jest właśnie jaśniejący blask. When I say giant, I mean, you can't calculate the size of this effulgence. Gdy mówię ogromne, to nie jest to możliwe, aby w jakiś sposób obliczyć rozmiar tego blasku. So the impersonalists who follow the, let's say, Vedic teachings, their idea is the individual soul, the spark that we are, can merge into this ocean of light. Więc ci impersonaliści, którzy podążają naukami wedyjskimi, wierzą, że gdy dusza odchodzi z ciała, wtedy pogrąża się w tym oceanie światła. Of course, to do that, you've got to be qualified. Ale oczywiście, aby miało to miejsce, to musisz mieć kwalifikacje do tego. But obviously, it takes us out of the material world, Ale w sposób oczywisty zabiera nas to z materialnego świata. the world of birth, disease, old age, and death. Ze świata narodzin, starości, chorób i śmierci. It takes us off the wheel of birth and death. Zabiera nas to z koła narodzin i śmierci. And this is the goal. They call this merging into this Brahman effulgence, this spiritual effulgence, Nirwana. I to jest celem. Ich celem jest wejście do tego jaśniejącego blasku i to nazywa się Nirwana. The Buddhists have basically the same philosophy, but a little bit different. Buddyści mają podobną filozofię, choć troszkę inną. See, the first idea that I just presented was we are eternal spirits. We are eternally spirits, spiritual energy. Więc tą pierwszą ideę, którą już przedstawiłem, to to, że jesteśmy wiecznie duchową energią, duchowi. But in the Buddhist concept, it's like we don't really exist. Ale w tej koncepcji buddyjskiej to my tak naprawdę nie istniejemy. It seems we do. Wygląda na to, że We istniejemy. are, they recognize karma, they recognize samsara, the wheel of birth and death. Uznają prawo karmy, samsarę, koło narodzin i śmierci. But their idea is this is not really true, it's an illusion. Ale ich idea jest taka, że nie jest tak naprawdę prawdziwe, to tylko część iluzji. That we imagine all of this. Że wszystko nam to się tylko wydaje. It feels very real, the experience is very real, but it isn't. To doświadczenie i odczucie jest bardzo rzeczywiste, ale tak naprawdę nie jest to rzeczywiste. So we don't really exist. Więc tak naprawdę nie istniejemy. This existence that we perceive is actually thoughts from the mind. Ta egzystencja, której doświadczamy, to tak naprawdę są to myśli w umyśle. So actually our thoughts are who we perceive we are. Więc tak naprawdę te myśli to jest to, kim my myślimy, że jesteśmy. And again, the same idea, the material world is not the place to be. I ponownie, materialny świat nie jest miejscem, w którym powinniśmy być. Birth, disease, old age, death, karmic reactions, sufferings, so on. Narodziny, choroby, starość, śmierć, cierpienia różnego rodzaju i tak dalej.
Even the pleasures are temporary, so this is not where we should be. We should try to end this samsara, this wheel from spinning around and achieve nirvana. I również przyjemności są tymczasowe i że powinniśmy opuścić te koło narodzin i śmierci i wyjść z tego i osiągnąć nirwanę. But in their nirvana, you become nothing. You leave behind all the illusory ideas that I exist and on, the thoughts, the illusions, and you just become nothing, zero. Ale w ich wierzeniu nirwaną jest to, że stajesz się niczym, pustką i że porzucasz wszystkie swoje doświadczenia, życie, uczucia, myśli i tak dalej i stajesz się zerem, niczym, nikim. Thus putting an end to existence. I w ten sposób daje to koniec egzystencji. Existence causes pain, suffering. Put an end to nirvana. Egzystencja jest przyczyną bólów, cierpienia, ale w nirwanie to się kończy. So this is their utopia, so to speak, their end goal. Więc to jest ich utopia, że tak powiem, i to jest ich cel. So that's the first two. Salvation is saving me from going to hell, go to heaven and enjoy there with my family, my loved ones, my friends, in a perfect existence like here, but no negative. Więc pierwszym jest wyzwolenie i że po opuszczeniu ciała czy po śmierci udaje się do tego niebieskiego miejsca, w którym cieszę się wszystkim doskonale, ze swoją rodziną i tak dalej. Tak jak tutaj, tylko że całe te negatywne rzeczy są odjęte. And in the first concept, your nirvana, merge into Brahman and become everything. Pierwsza koncepcja nirwany to pogrążasz się w Brahmanie i stajesz się wszystkim. Or the second concept, become nothing. Albo druga koncepcja, że pogrążasz się w tym i stajesz się niczym. But nonetheless, it saves us from this world, from suffering, and so on. Ale w ostateczności wszystkie te rzeczy zbawiają nas od tego cierpienia w tym materialnym świecie i tak dalej. And then the third idea is a relationship with God. Trzeci rodzaj czy idea to związek z Bogiem. In this philosophy or belief, there is a supreme person. W tej filozofii czy wierze istnieje najwyższa osoba. We are parts and parcels of the supreme person. My jesteśmy cząsteczkami tej najwyższej osoby. Or to make it more clear, we are the children of God. Czy też, aby uczynić to bardziej jasnym, jesteśmy dziećmi Boga. But throughout the understanding, there is a supreme person, and we are eternal persons, but not the supreme person. Ale tym głównym zrozumieniem jest to, że istnieje dusza najwyższa, my jesteśmy jego cząstkami, jesteśmy również osobami duchowymi, ale nie najwyższą osobą. Therefore we are, and spirit is eternal. In either case, there's eternality involved. I w każdym ze scenariuszy duch jest wieczny. So in this last relationship with God understanding, we are eternally subordinate to God. We can never equal God. We can't merge into God. We can't become God. Więc w tym ostatnim aspekcie, że związek z Bogiem, to my jesteśmy podrzędni Bogu. Nigdy nie możemy stać się Bogiem. And therefore, now we are in that relationship as well, but we've forgotten it. I my jesteśmy już teraz w tym związku, ale o nim zapomnieliśmy. You see, just like we all have a biological father. Tak jak wszyscy posiadamy ojca biologicznego. And that is going to be true
our whole life. We can't change that. I będzie to prawdą przez całe nasze życie i zmienić tego nie możemy. See, for the term in this particular material body, my biological father will always be my biological father. W tym okresie naszego życia materialnego, w tym ciele, moim ojcem biologicznym zawsze będzie ten sam ojciec biologiczny. So our eternal Father, the Supreme Lord Himself, is just that. We have this eternal relationship. Więc w tym naszym wiecznym życiu najwyższy ojciec jest zawsze naszym najwyższym ojcem. Wiecznie posiadamy ten związek. So just like in this life, we may never have known our biological father. I tak jak w tym życiu, może nigdy nie poznaliśmy naszego ojca biologicznego. Or maybe the relationship was very brief. Albo może ten związek był bardzo krótki, przelotny. Maybe it was a very undesirable relationship. Albo nie był to związek korzystny, dobry. Or maybe it was wonderful. A może też był wspaniały. Many varieties, but the same idea. We have that relationship. Jest tutaj różnorodność, ale idea jest ta sama, że posiadamy ten związek. So right now we have our eternal relationship with the Supreme Father. Więc już teraz posiadamy nasz związek z Ojcem Najwyższym. But it's dormant, it's inactive, it's unknown to most people. Ale jest uśpiony, nieaktywny i nieznany dla większości ludzi. And even if it's talked about, it's not a reality. It's just a teaching. A nawet jeżeli o nim rozmawiamy, to nie jest to rzeczywistość, jest to tylko nauka. But there's no experience of that relationship. Ale nie ma doświadczenia tego związku. You see. So therefore, and this is, by the way, is the real truth. This is the absolute, never changing truth. I przy okazji mówiąc, jest to ta prawdziwa prawda, nigdy niezmienna. So in this teaching, and this is actually the pure teaching of Bhakti Yoga, Więc w tej nauce, która jest w rzeczywistości czystą nauką bhakti yogi, the goal is to reestablish, revive that relationship that is lost. celem jest ponowne ustanowienie, odnowienie tego utraconego związku. Revive it, cultivate it, embrace it. Odbudowania, odnowienia go, kultywowania go. And so the real understanding of spiritual development is developing this long lost relationship. Więc naszym celem jest uzyskanie tego utraconego związku. The basis of the relationship is love. Podstawą związku jest miłość. Just like in this world, the basis of a real relationship is love. Tak jak i w tym świecie, podstawą prawdziwego związku jest miłość. So the difference is, in this world, the love is less than perfect. It's temporary. See, it only has so much to offer us because it's so limited. Różnica jest taka, że miłość z tego świata jest mniej niż doskonała, ma, powiedzmy, mniej, z tego powodu, że jest niedoskonała, ma nam mniej do zaoferowania. It's contaminated with self-interest and agendas and many, many imperfections. Jest zanieczyszczona różnego rodzaju pragnieniami egoistycznymi, jakimiś własnymi planami i tak dalej. Whereas the Supreme Lord is unlimited in every category, and that includes the category of love. Podczas gdy Najwyższy Pan jest nieograniczony w każdej kategorii i w tym jest również kategoria miłości. So real spiritual development focuses on reestablishing this long lost loving relationship between the individual soul and the Supreme Soul. Więc tym
najważniejszą częścią naszych działań jest ponowne uzyskanie tej utraconej relacji z Najwyższym. And experience that loving relationship right now while we're still in these temporary material bodies. I doświadczenie tego związku jeszcze podczas przebywania w tym materialnym ciele. God becomes the center. God becomes the focus of our life, of our activities. Bóg staje się centrum, skupieniem, punktem skupienia naszej aktywności. It changes our mentality. It changes our goals. Zmienia to naszą mentalność, nasze cele. The goal now becomes to please God. Od teraz celem jest zadowolenie Boga. See, because that's the understanding of a loving relationship. You want to please the one you love. Ponieważ to jest zrozumienie miłosnego związku, że chcesz zadowolić tą osobę, którą kochasz. So the process of bhakti yoga is the guide, the perfect scientific way to reestablish the relationship and cultivate that love to actually make true spiritual development. Więc procesem w bhakti jodze jest podążanie za wszelkiego rodzaju zasadami, które pomagają nam odbudować ten miłosny związek, żeby wrócił do swojego naturalnego stanu. And as one follows the process of bhakti yoga, the prescribed activities and lifestyle is actually purifying us of all of these impurities, the imperfections, the self-centeredness. I gdy ktoś podąża tym procesem bhakti yogi, to oczyszcza nas, oczyszcza nasze życie z tych nieczystości, jakiegoś egocentryzmu, skupienia na sobie i tak dalej. Right now we're covered with lust and anger and greed and jealousy and envy. Teraz jesteśmy pokryci gniewem, żądzą, zazdrością, zawiścią i tak dalej. The heart is filled with unwanted desires. Serca przepełnione są niepożądanymi pragnieniami. And it keeps me from tasting that loving relationship with the Lord. I to powstrzymuje mnie od zasmakowania tego miłosnego związku z Panem. So the process of bhakti yoga is a process given to us by God to make it so we become purified, cleansed mentally of our hearts, of our minds. Więc proces bhakti yogi jest nam dany przez Najwyższego Pana po to, abyśmy oczyścili naszą egzystencję, mentalnie się oczyścili i w naszym związku z Bogiem. And then our true nature of God's loving servant, loving child begins to be real. It begins to be who we really are. I wtedy ten nasz naturalny związek, czy nasza tożsamość bycia takim dobrym dzieckiem Boga staje się rzeczywistością, tym, kim rzeczywiście jesteśmy. And that is the goal, to come closer and closer in this relationship. I to jest celem, aby zbliżać się bardziej i bardziej w tym związku. To use my intelligence, to use my mind, to use my senses, to use my body in general in service to the Lord. Używać swojej inteligencji, swojej wiedzy, swojego ciała, umysłu w służbie dla Boga. Dla And Pana. it's not a vague concept in the Vedic scriptures, this bhakti yoga scriptures. It teaches us exactly how to do that. I nie jest to jakaś taka mglista filozofia, ale nauki wedyjskie w bardzo szczegółowy, dokładny sposób uczą nas, w jaki sposób to można zrobić. And gradually, as the relationship develops, see, the attractions to the material world and all the pleasures here and so on begins to fade. I stopniowo, gdy ten związek narasta, bliskość jego jest większa, wtedy atrakcje do tego materialnego świata, nasze
pragnienia i przywiązanie do tego świata zaczynają blaknąć. And my attraction to loving God, serving God, pleasing God increases. A moja atrakcja do tego, aby służyć Bogu, być dla Niego zadowalającym, kochać Go, wzrasta. My desire to help others do the same increases. I moje pragnienie, aby inni mieli to samo, również wzrasta. And all of this is actually real spiritual development. I wszystko to jest prawdziwym duchowym rozwojem. So, as a result of this, I become qualified at some point, whenever I do, to go back to the spiritual world and continue this eternal loving relationship with God in the spiritual world. I posuwając się dalej w tym związku, gdy już będę kwalifikowany, w którymkolwiek punkcie mojego życia by to nie było, to wtedy jestem promowany do świata duchowego i tam kontynuuję ten swój miłosny związek z Nim. That is the happiness. That is the satisfaction. I to jest szczęście i satysfakcja. See, in the salvationist philosophy, many times there is the idea of God presented also. W tej filozofii osób zainteresowanych wyzwoleniem również jest przedstawiana koncepcja Boga. And heaven is God's heaven. A God's niebo kingdom. jest niebem Bożym, Jego królestwem. And it's understood that's a perfect place. Jest to zrozumiałe, że to jest doskonałe miejsce. It's a wonderful place to be. Jest to wspaniałe miejsce, w którym There's możemy no być. birth, death, old age, disease. There's not all the difficulties. Nie ma tam chorób, narodzin, starości, śmierci, wszystkich tych trudności. Heaven. Niebo. But the difference is in the salvationist philosophy, we go there to enjoy. Ale różnica w tej filozofii osób zainteresowanych wyzwoleniem, że udajemy się tam, aby cieszyć się. I'm still the sinner. I'm going to go to heaven and I'm going to enjoy. Ja wciąż jestem w centrum, udam się do nieba i tam będę cieszył się. And God's not a part of that. He's not a part of my life in heaven. A Bóg nie jest częścią mojego życia w niebie. Either God or his son, his representative, made it possible for me to go there because I didn't sin, I was good, I was saved by their mercy, etc. Czy Bóg, czy Jego reprezentant zezwolili mi na to, abym tam się udał, ponieważ byłem dobry, pobożny i działałem w prawidłowy sposób. Byłem Due to their divine grace, I was able to go to heaven. Dzięki ich boskiej łasce byłem nagrodzony pójściem do nieba. Even though I may have been a sinner, still was able to go to heaven by their mercy. Mimo tego, że byłem grzesznikiem, to wciąż dzięki ich łasce mogłem udać się do nieba. But there's no God there. No ale tam nie ma Boga. I don't know where he is. It depends on which philosophy or which imagination or whatever they follow. But God's not a part of my life in heaven. I'm there enjoying his kingdom. I w zależności od tej filozofii, to nie wiem, gdzie ten Bóg jest, ponieważ zależy od wyobrażenia jakiegoś, czy jakiejś wiary, gdzie On jest. Ja po prostu idę, idea jest taka, że idę do nieba, Jego tam nie ma w moim życiu, ja po prostu cieszę się tam Jego królestwem. In fact, it's much more comfortable if he's not there. No tak naprawdę jest nam tam dużo wygodniej, jeżeli Go nie ma. Because many times in the salvation teaching, you got to fear God. God is an old, fearful person. So you don't want him there because then it's going to be very tense. Więc wielokrotnie w tej filozofii wyzwoleńców, że tak powiem, to Bóg odgrywa rolę takiego takiej szorstkiej, strasznej osoby i my się mamy bać Boga. See? Let's say there's a king. Powiedzmy, że jest król. And somehow or other you get invited or allowed to go to the palace, to the kingdom.
I w jakiś sposób tak się to zaaranżowało, że mogłeś udać się do pałacu, do królestwa. And it's, of course, very, very wonderful place. All the enjoyments are there, much more than in the village where you used to be. I oczywiście jest to wspanialsze miejsce, dużo więcej rzeczy do zadowalania się, no dużo więcej niż w tej wiosce, w której żyłeś. And you have full access to everything, the nice beds and the nice food and, all those things. I masz pełny wstęp do tych wszystkich rzeczy tam, do pięknego, wspaniałego jedzenia, pięknych łóżek i wszystkich tych rzeczy. But it's much better if the king's not there. He's gone somewhere. Ale jest dużo lepiej, gdy króla tam nie ma. On się gdzieś udał. And you can do anything you want. I ty tam możesz robić, co tylko ci się podoba. And then you hear the king is coming. I wtedy słyszysz, że król przybywa. Ooh, the king's coming. Boisz się. Afraid now. He ruined my enjoyment. O, on teraz zakłócił moje cieszenie się. See, that's kind of the salvation idea. To tak mniej więcej przedstawia się ta wiara tych zainteresowanych wyzwoleniem. And the Nirvana idea, yeah, it gets me out of the material world. I get to merge into this spiritual effulgence or become zero, whichever way I'm following. A w tej koncepcji nirwany wychodzę z koła narodzin i śmierci, że albo pogrążam się w blasku Brahmana, albo staję się pustką, w zależności od tego, którą filozofią podążam. But in either case, I'm no longer an individual person, and therefore I can enjoy love. Ale w obydwu tych scenariuszach nie jestem już dłużej indywidualną osobą i z tego powodu nie mogę cieszyć się miłością. There's no supreme person to love. I just merge and I'm in this blissful whatever situation, or I don't exist at all, but there's no love. Nie ma tam najwyższej osoby w to zaangażowanej. Jestem pogrążony w tej wszechogarniającej szczęściem sytuacji, czy to będzie ten blask Brahmana, czy w ogóle przestaje istnieć, ale nie doświadczam miłości. There's no mind, there's no senses. Nie ma umysłu, zmysłów, The mind and the senses are the source of happiness. a umysł i zmysły są źródłem szczęścia. You see? So therefore there's no real happiness. It's just negation of the negative. Więc nie ma tam prawdziwego szczęścia, jest po prostu zanegowanie tych niepożądanych rzeczy. So that's not complete. Ale nie jest to pełne. Whereas in this idea of a loving eternal relationship with God in the spiritual world with Him personally, everything is perfect. Podczas gdy bierzemy pod uwagę ten wieczny związek z Najwyższym Panem w Jego wiecznym królestwie, jest doskonały. I'm still the same individual person. I have my spiritual form, my spiritual senses, my spiritual mind in this eternal, perfect love relationship. Wciąż jestem tą samą osobą, mam swoje duchowe ciało, swoje duchowe zmysły, umysł, posiadam ten wieczny duchowy związek. And it's unlimited perfection, ever increasing happiness. Jest to nieograniczona doskonałość, nigdy nie kończące się szczęście. That's bhakti yoga. To jest bhakti yoga. And uniquely enough, our great spiritual teacher, Lord Jesus Christ, taught bhakti yoga. He didn't teach salvation. I tak się składa, że nasz wielki nauczyciel duchowy, Jezus Chrystus, nie nauczał zbawienia, tylko bhakti yogi. He wasn't interested in salvation. He was interested in loving service to his Father. Nie był zainteresowany zbawieniem, był zainteresowany miłosną służbą dla swego Ojca. So, those are the three ideas. You Yes. choose. You want the salvation path, nirvana path, or this pure, loving relationship with God path. It's all available. Więc to jest ta idea i ty musisz wybrać, czym jesteś zainteresowany. Czy tą ścieżką do wyzwolenia, czy ścieżką nirwany, czy ścieżką swojego czystego, miłosnego związku z Bogiem. Wybór należy do ciebie. But in the first two, salvation and nirvana, the goal is basically to eliminate suffering.
ale w tych pierwszych dwóch, wyzwoleniu i nirwanie, celem jest tak naprawdę tylko usunięcie I'm cierpienia. still a sinner. I want to not suffer. I want to be free of all this repetition of suffering or whatever our understanding is, and just enjoy. Chcę zakończyć ten cykl cierpienia, powtarzającego się cierpienia i po prostu cieszyć się, radować. But in the relationship with God, I want God to enjoy, and I want to be doing everything I can with my life to enhance His enjoyment. A w tej relacji, w moim związku z Bogiem, to ja chcę Jemu sprawić przyjemność i całym swoim życiem chcę ulepszyć Jego radość, Jego That's the odczuwać przyjemność. love and, of course, pure love. I to jest miłość i czysta miłość. So, there is three options, but one is obviously superior, and every great perfect teacher has taught exactly that. Więc są trzy opcje, ale ta jedna z nich jest ewidentnie najwyższa i każda wielka, święta osoba tego nauczała. And that will never change. That's going to be eternal I to nigdy się nie zmieni, tak będzie wiecznie, because the truth is eternal. ponieważ prawda jest wieczna. Okay, time is up. Czas się I skończył. think the idea was presented briefly, so maybe you can kind of grasp the concept. Te idee zostały przedstawione, pomimo tego, że w tak krótki sposób, pobieżny, to mam nadzieję, że mogliście zrozumieć ten koncept. So we're going to end with another meditation, different technique called Sankirtan. Zakończymy inną medytacją nazywaną Sankirtan. It is the chanting of this transcendental sound, these holy names, Jest to intonowanie tych transcendentalnych dźwięków, tych świętych imion, for the pleasure of the Supreme Lord, dla przyjemności Najwyższego Pana, purifying for us and hopefully pleasing to the Supreme Person. Jest to oczyszczające dla nas i miejmy nadzieję zadowalające dla Najwyższej Osoby. The mantra again will be Gauranga with the addition of one more mantra, Haribol. W medytacji użyjemy mantry Gauranga i dodamy jedną mantrę Haribol. So I'm going to chant, everyone listens, then you respond, I listen. Więc ja będę intonował, wtedy wy słuchacie, wtedy po czym wy powtarzacie, a ja słucham. Okay, it'll be very brief because of time limitations, but we will do what we can. Będzie to króciutkie z powodu ograniczeń czasowych, ale zrobimy co w naszej mocy.
Hare Bo Goranga. 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 Goranga Haribo. Goranga Haribo. Goranga Haribo. Goranga Haribo. Haribo, thank you very much. Haribo, thank you very much. Dziękuję wam bardzo. All right, so that little meditation was called Sankirtan. Ta mała medytacja nazywana jest So this is Sankirtan. a very effective meditation as well. Również jest to bardzo efektywna medytacja. Part of the bhakti yoga process cleanses the heart, cleanses the mind, very pleasing to the Supreme Lord. Jest to częścią procesu bhakti yogi. Oczyszcza serce, umysł. Jest bardzo zadowalające dla Najwyższego Pana. Greatly enhances that relationship which we've forgotten. Bardzo upiększa ten związek, który zapomnieliśmy. So we thank you very much for joining. Bogiem, thank you and all your helpers for this opportunity. Bardzo dziękuję wam więc wszystkim za podłączenie, Bogiem i wszystkim, którzy pomagali za tą możliwość. We hope you'll practice the meditations, very, very valuable. Mamy nadzieję, że będziecie praktykowali medytację. Jest to bardzo, bardzo cenne. And the good Lord willing, we will be back next week. I z dobrą wolą Pana spotkamy się za tydzień. So once again, thank you very much. Namaste, Haribo. Więc ponownie dziękuję wam bardzo. Namaste, Haribo. Thank you very much, Blkds. Please Thank accept. you very much, Bogiem, Haribo. It's pleasure. Bardzo dziękujemy, Blkds. I co? Krótko tylko na temat następnego spotkania, bo już coś zaczyna mnie wiercić w brzuchu, jakiś głód. W ogóle dzisiaj Ekadasi, nie wiem, czy słyszeliście, możecie się w komentarzach popytać. Ekadasi to jest też wspaniały dzień, w którym bardzo pomaga w naszym rozwoju duchowym. Dzisiaj taki mam gulgot tych gołąbków w brzuchu nawołują. Wiecie, jak to takie burczenie w brzuchu, nie? No i teraz, bo to mi się skojarzyło z tym następnym wykładem, jest przejadanie się. Przejadanie się jest symptomem głodu duchowego. I ja akurat w tej chwili jestem głodny i chętnie bym coś zjadł, ale często jest tak, że nie jesteśmy głodni, abyśmy coś zjedli. I to właśnie o to chodzi, że już nasz żołądek jest pełny, ale cały czas po prostu mało, mało, mało. I także na ten temat będziemy rozmawiali. Dla zainteresowanych zapraszam was w niedzielę
następną niedzielę o godzinie 13. Będzie to live z Blkds. W międzyczasie, jeżeli chcecie pogłębiać tą wiedzę i kultywować swój związek z Bogiem, jeżeli to Was zainteresowało z tego dzisiejszego spotkania, to zapraszamy Was na wszelkie spotkania, które dzieją się online codziennie, każdego dnia. Jakieś są zajęcia online prowadzone przez instruktorów bhakti jogi. Dotyczą zdrowego stylu życia, filozofii, właśnie diet, różnego rodzaju rzeczy, nawet ćwiczenia, medytacje online i tak dalej. Wszystko to jest obecne, już zapisane przez wszystkie te tygodnie wstecz. Również w tej chwili, w tym najbliższym tygodniu, również każdego dnia będą takie zajęcia. Szukajcie tych informacji, tego, co Was interesuje i miejmy nadzieję, że dodacie tą medytację i tą filozofię do swojego życia i uczyni Was szczęśliwymi. A w tej chwili Janusz włączy jeszcze reklamy następnego spotkania, czyli przejadanie się jest objawem głodu duchowego. Przejadanie się jest objawem głodu duchowego. Janusz. Namaste everybody. Haribo. Thank you.